Dzień dobry. Imprezy Grawonu. Imprezy, które darzę wyjątkową sympatią. Grawmagedon 4 lata temu to już było. Pierwsza edycja, bardzo kameralna, z małą ilością uczestników, kiedy to wszystko się rozkręcało. Nie tutaj, a na dworcu w Szklarskiej Porębie. Przepiękny to był czas. Przepiękni ludzie, niesamowity klimat. No i tak co roku tu przyjeżdżam. W tym roku niestety nie uda mi się wystartować w Grawmagedonie po Izerach i po Karkonoszach, ale jest kolejna nowa impreza organizowana przez Mariusza. Grawon Three Countries, czyli 3 kraje. Niemcy, Czechy, no i oczywiście Polska. Piękna trasa przez polskie i czeskie Izery, następnie Góry Łużyckie, przez Saksonię czeską i Saksonię zawsze zapominam, jak ta nazwa jest. To jest czeska Szwajcaria i saksońska Szwajcaria. O, dokładnie tak. Piękna trasa, 400 km czeka nas znowu. Bardzo kameralne grono, około 100 uczestników stawiło się na starcie. Czeka nas, myślę, że kawał fajnej przygody. Za chwilę tutaj już startujemy. 400 km, około 6000 przewyższenia. Garmin mówi trochę, że więcej, ale no zobaczymy, ile wyjdzie. Zapraszam na piękne kilometry. Jak wspominałam na wstępie, grawonowe imprezy zajmują w moim sercu szczególne miejsce. Więc gdy tylko Mariusz wspomniał o organizacji Three Countries, od razu wiedziałam, że muszę być na starcie. Wiedziałam też, że trasa będzie wymagająca. Włożony w nią trud zostanie jednak wynagrodzony. Rano w miasteczku zawodów panuje względny spokój. Kameralne grono uczestników sprawia, że jest czas na pogaduchy, nie ma spinki i wszystko dzieje się wyjątkowo sprawnie. Startujemy krótko po 8 razem z Olą, Kamilą i Adamem. Pierwsze rozgrzewkowe kilometry i już uśmiech na twarzach. W końcu Izery to najlepsze gravelowe góry w Polsce. No i mamy drugi kraj. Wjechaliśmy bardzo szybko z Polski do Czech. Ach, jak ja lubię ten fragment, uwielbiam. Dlaczego Izery to najlepsze miejsce na gravela? Bo znajdziemy tu ogrom dobrej jakości szutrów i asfaltów, nachylenia nie są strome, a oczy możemy nacieszyć niesamowitymi widokami. Gdy dołożymy do tego wyjątkowy klimat czeskich wiosek oraz hospódek oferujących zimne napoje i wysokoenergetyczne przekąski, to mamy rowerowy raj. W piątkowy poranek na szlakach jest jeszcze pusto. Nie ma piechurów ani innych rowerzystów. Jeszcze bardziej podkreśla to wyjątkową atmosferę panującą w tych górach. Jesteś tylko ty, szum opon na szutrze i od czasu do czasu spotykani przez ciebie inni zawodnicy. No, fani się dopytują, kiedy będzie Ola. Ale to nie może być tak, że ja bym na każdym filmie. Czemu? Ale uspokajam fanów, wszystko jest w porządku. Miewamy się bardzo dobrze, pozdrawiamy z czeskiej strony Izerów. Także w dzisiejszym odcinku znowu gościnne występy przewodniczki Oli. Będzie nam opowiadać dzisiaj. A tymczasem ja opowiadam o Izerce. Piękna Izerka. I co ciekawe, właśnie kiedyś tak samo wyglądało po stronie polskiej. Piękne drewniane domki. Pofałdowany krajobraz. Podjazdy, jak słychać. A niestety z polskiej osady została tylko już chatka górzystów.
piękny Jasztet. Ale my dzisiaj tam nie jedziemy. Jak się jedzie? No to dobrze. To początek. Początek. A to będzie dalej? Zobaczymy. Los Nie, no pokaże. pogoda premium, także... Wszyscy na tą pogodę zwracają uwagę, no. Liczy nam to. Okej. Dopiszę do regulaminu. Pikao i piknik. Najlepsze, co może być w Czechach, czyli smak dzieciństwa. Mleko w tubce. Piękne zestawy. Piknik. Najlepsze, co może być. A co to za nielegalne zgromadzenia tutaj? Na legalu. Wszystko Ja myślałem, fajnie że na jest do nas legalu. na piankę tam na stronnictwo, a to nie, poszły, nawet nie paszały. Jeszcze za wcześnie chyba. Jak za wcześnie? Nigdy nie jest za wcześnie, żeby piankę Nie? robić. Nie. Dobra, pianka nie jest zła. To Tutaj jak się jedzie? bardziej czeskie specjały. Wspominając czeskie specjały, zapomniałam oczywiście o najważniejszym – Kofoli, czyli czeskim odpowiedniku Coca-Coli. Jeśli jeszcze nie kosztowaliście tego specyfiku, to czym prędzej nadróbcie te zaległości. A tymczasem sielsko-anielski nastrój wyścigu zostaje zupełnie nieoczekiwanie nieco naruszony. Ile procent? Wszystkie procenty. No, wygląda to 23. O, fuck. Chyba trzeba schować kamerę. Dajesz, dajesz. Potrzymasz? No. Zajebiście. 28%. Szybko przewyższenia się łapie. Plecki chwilę odpoczną. Podejść. Tak ładnie, no chyba nic się to wygląda, to nie jest. Ja cię dupia. Tak, ale ja lubię taki las, mimo wszystko. Lubię, lubię. Żeby zjechać, trzeba wypchać. O, co to się podziało? Rower się zmęczył? Tak, daję oposa. Co to żeś popsuł? Rower się popsuł. Nie, tak specjalnie, żeby dychnąć. A po takim podjeździe człowiek doceni szutróweczkę, doceni. Jak tam, fajne szutróweczki, nie? Zajebiste. No. Dokładnie. Mariusz zapytany o niespodzianki na trasie uśmiechnął się tylko i powiedział, że to sentyment do Karpatii. Ta, jechaliśmy ten wyścig razem. Piękny to był czas. Ja jednak wolałabym rozdzielić te dwa tematy. Wypychy i karkołomne zjazdy niech zostaną w Beskidach, a Izery niech pozostaną delikatne, płynne i pełne gravelowych premiumów.
ostatni podjazd dziś. Słucham? A mówię sama do siebie. Jest co jechać. Pięknie. Piękna jazda po górach. I będzie widok. O jacie. Patrzcie na to. No nie mam pytań. Dziewczyny z pokoju numer 19! Wow, wow, wow! Zostało zjedzone. Siemaneczko! Jak tam? No pięknie. Pięknie. A ty jak tam? Dobrze. Przyjechaliśmy właśnie. Tak? No my też właśnie. Czułem, że będziesz na tyle. Ty na Pomorzu, że będziesz. Bez mięsa? Mniej więcej tego sosu widać. No, o jak. Wiemy, jakby jutro miał nie być. Ale niestety, To jest te pomelo. tak. Niestety, obawiam się, że jutro będzie. Tak, a masz kluczyk z pokoju? Sery, tak. Jak tam Aniak, nudelki dobre? Bardzo dobre, no. Z boczuszkiem. Wegańskie. Wszystkie wegańskie. Co to za jakieś wypate? Kotki. Płaszcz kotka. Co będzie jutro? Co się nagrywa? Jutro będzie płasko. Na pewno będzie bardziej płasko niż pojutrze. Kto jedzie na 3 dni? Jutro będzie najpierw pięknie, bo będzie czeska i saksońska Szwajcaria, a potem Akurat nam będzie... puścili tam czyszczenie rowerów. Ale to będzie słychać. No potem będzie długi odcinek wzdłuż Łaby do promu w Stadtwellen i potem będzie powrót. I o godzinie 22 wszyscy w Jakuszycach. Mówisz? 280? To tak musielibyśmy o 4 rano wyjechać. Naprawdę, gdzie to jedzie? No przy średniej 20, to jest 14 godzin. Wyjeżdżasz o 6, o 20 meldujesz się w Jakucji. Mario, jak 20, to ja o północy. Masz rację. Ja też się melduję. Kusi. To ja się o północy melduję. Dobra, będę czekał. Gdzie tam jest kilometr 280 i mówisz 6 godzin? 14 godzin. Dzień doberek. Dzień drugi. Kamera ubrudzona. Piękny sen to był, ale za krótki. Jak zawsze. Tu już nikogo nie ma. Oczywiście. Gdzie te czasy, gdzie wstawało się o 3, żeby jechać dalej. Rowerki w takim oto pięknym miejscu. Proszę. Czekały na nas. Odpoczęły. Chociaż one. Ale piękny to był pomysł. Piękny to był pomysł. Klimat imprezy na tym zyskał z tym środkowym noclegiem. Ja już dawno mówiłam, że takie etapówki to jest mega fajna sprawa. Tu można. Jak dojadę, tak się nie zgubię. Dobry, co tu można? Zwykłą kanapeczkę normalną. Normalną. O, pięknie. Batonik i ogórki. Waniliowy. Superancko, dziękuję. Tak, tak, wezmę. Tak, tak, tak. Gracias.
I herbatka. Co my tu mamy? Laseczki ja jadę, bo No to to jest wy, tak tak? objazd. Okej. Tak, no. Tak nie dogonicie, więc sama się oszukiwać. Ale kanał. Że już Z jajeczkiem. Zanim ja to strawię, znaczy zanim ja to zgryzę. No, dlatego myślę, że jak ja sobie pojadę na spokojnie, to będzie, rozkręcę się trochę. I tak się złapiemy później przecież. Czy nie wstąpi we mnie demon? No nie wiem, nie wiem. Nikt to nie wie. No z tą kamizelką to wie. Słońce. 4,7. 8,2. 52. Dobra. Do zobaczenia. To 4. No to jedziemy to. Zamykamy tą imprezę. Jesteśmy ostatnie chyba tutaj. Ostatni będą pierwszymi. Ale ja od samego początku wiedziałam, że jadę sobie tutaj. Nacisnąć play. Że jadę sobie tutaj turystycznie, ponieważ to są przepiękne rejony. I tu nie ma co jechać po nocy, szczególnie pierwszy raz. Więc może w tym roku na 3 dni, a w przyszłym roku longiem. Kusi, bo jest ładnie. I fajna trasa, szybka, płynna. No nie licząc tam pewnego wypychu, który wczoraj był. Jezu, jak jest zimno. O, rzeźkość. Rzeźkość poranków. Także zobaczymy, co dzisiaj będzie. Ma być czeska i szwajcarska, czeska i saksońska Szwajcaria. A na jutro będą Izery. Pięknie. Pomysł rozbicia trasy na 2 części okazał się genialny. Wszyscy zawodnicy zatrzymali się na nocleg w Kytlicach. Był to 127 km trasy. Tego typu integracja to coś, co zapamiętuje się z wyścigów na dłużej, bo najfajniejsze jest przecież dzielenie się swoimi emocjami i wspólne przeżywanie tego, co spotkaliśmy na trasie. Druga rzecz, nie mniej ważna, nocując na 127 km mieliśmy pewność, że 2 mocne punkty trasy, czeską i saksońską Szwajcarię, będziemy przemierzać w ciągu dnia. Żal byłoby nocą stracić te widoki. Ale zanim widoki... Przygody. Gdzie te szutry? Gdzie te szutry premium, panie Mariuszu? Noga cała w błocie. Kąpiel z rana. Pięknie, pięknie. Tak ładnie, aż żeby się zatrzymać. No i wjeżdżamy w Park Narodowy Czesko-Szwajcarsko, czyli czeska Szwajcaria. Przepięknie. Te drewniane czeskie domki. Cudo. Pięknie to wygląda. Proszę bardzo. Zapony, no.
zażygi. O, ale świeci na zielono. Zażygane. Bardzo Takie sytuacje dzieją się, jak połączymy mleko z nabojem. Nie każda. To jest mój prywatny mechanik. mi się trafił, rozumiesz to? Jakie jest prawdopodobieństwo, że na 90 chłopa biorący udział w wyścigu akurat będzie ci naprawiał oponę No widzisz. Zawodowiec. mechanik, zawodowy mechanik. Bardzo dziękuję, słuchaj. No i przy okazji kanapeczka zjedzona. Pychęcja. Przygody. No ja nie mam pytań. Ależ tu jest sztos. Co tu się dzieje? A co tu się dzieje? Co za zgromadzenie? Tak, na tym pit stopie jak się zatrzymacie, to się odejmuje czas w trakcie na trakcie. A, okej. Spokojnie. Tak powinno być z każdym. Jest lana kopola, lane piwko. Dużo dobroci. O ja cię, tu śniadanie można kupić. Dobry den. Układane. Powiem ci, byłem w tej szpindlerowym młynie. To wyglądało tak jak w Alpach. No. Kurde, na bogato. To sobie musicie dojechać do... że tu będzie jeszcze jakiś park. Optymalizowanie czasu na przystankach. Brak optymalizacji. 10 i co? Jakiś tutaj raport z akcji. 43 km. 237 do końca. Szacunkowy czas przybycia, gdybym jechała longiem 10 rano jutrzejszego dnia. Garmin. Średnia prędkość 16, ale to chyba przez te ujeby. Czesko-saskie szwajcarsko. Czesko-saskie szwajcarsko. No ładnie, tu ładnie jest tutaj. Pizzerię u Pupika. I tu widać, co można byłoby pozwiedzać, gdyby się nie jechało. Czeska Szwajcaria zachwyca. Mimo iż to region Parku Narodowego, szlaki rowerowe prowadzą przez sam jego środek. Widać, że Czesi potrafią korzystać z przyrody, którą mają. Kolejne kilometry mijają, a nas zaczyna boleć kark od rozglądania się na boki. W głowie pojawiają się też myśli, dlaczego jestem tu pierwszy raz, skoro czeska i saksońska Szwajcaria od dobrych kilku lat jest na mojej liście do zobaczenia. W następnych latach na pewno to nadrobię, bo w kalendarzu już zapisałam datę przyszłorocznego Tricountries.
Tag, meine liebe Freunde. Wir sind in Deutschland. Herzlich willkommen. Und wir fahren mit dem Rad durch die Sachsen-Schweiz. Ja, das Wetter ist sehr schön. Oh, es ist sehr schön hier. Ja, schau mal. To jest richtig fajne. To tak trochę po śląsku znowu. Pięknie to. Saksonia szwajcarska Saksonia, nic nie wiem jak to się mówi. Czyli mamy i trzeci kraj, jakby nie było. Niemcy. Trzeci kraj. No jest pięknie. Zawsze tu chciałam przyjechać na bikepacking, nie było czasu, więc przyjechałam sobie na wyścig bikepackingowy. I jest przyjemne, pożyteczne. Fajni ludzie, fajna trasa. Najlepiej. To mi się podoba. To są stare, dobre czasy ultramaratonowe. Pyszne piwo bezalkoholowe. O, kofoli już tu nie mają, nie? Ale możesz zawrócić. W stole masz i masz piwko bezalkoholowe i... Widoki były tak piękne, No, że warto wrócić. Dobra, namówiłaś. Ten podjazd jest warty tego. Ale powiem Ci, że jestem chyba jedyną osobą na tym wyścigu, która nie piła kofoli więcej niż 2 łyki po prostu. To nie jest w ogóle dla mnie. Ale ja też mało, ale żałuję, bo mało, no. Zdarzy cię spożować. Za co pijemy? Pijemy za to, żeby Za wrócić błędy. na metę cali, zdrowi i bez awarii. O, tu już było delikatnie, a u mnie? W którą stronę? W tą, nie? Przytrzymam cię tę kamerę, czy nie? Nie, musisz to pyknąć. Czyli zawsze te toasty, tam 7 toastów musisz zgłosić. No to on się nazywa Tamara. Każdy toast to była... Pizzerka. Pizzunia. Niemiecka pizza. To pyszna pizzka była. Pyszna, niemiecka. To piękne miejsce. Jak tu się nie zatrzymać? Piękne, piękne. I tak jak chciałam tu przyjechać kiedyś na bikepacking, tak w końcu to zrobię, mam nadzieję, kiedyś. Muszę jeszcze... Tylko, znaczy w sumie trochę teraz jestem na bikepackingu, ponieważ tak to zostało ustalone, że tak będzie. Że nie jedziemy wyścigowo. To chyba już mówiłam ostatnio, wczoraj czy dzisiaj. A raczej przyjemnościowo. Choć te podjazdy, to nie wiem, wątpliwą przyjemność. Chcę posmarować słoneczko do skwiera. Tutaj proszę. To jest prawdziwe życie. Aż nie zdążyłam wyciągnąć kamery. Pytamy się o wodę, jak z wodą, a tu co? Woda. Ile złotych?
Najlepiej, no. Co to się podziało? Jasne, trzymajcie się. O Jezu. No. Na jakiś Podjazd. patyk? Na Nie, podjeździe? na podjeździe, no. Po prostu Za nagle. duża moc. Może. Te Za nogi. dużo siły, no. No bywa. Bywa, trudno. Pechowo. Po krótkim pit-stopie w Bad Schandau kierujemy się w stronę Stadtwellen, gdzie czeka na nas przeprawa promowa. Zanim jednak ona, to pokonamy jeszcze kilkanaście spokojniejszych kilometrów wzdłuż leniwie płynącej Łaby. Wysiadając z promu czujemy już wyraźnie niemiecki klimat. Robi się bardziej turystycznie. Nie wiem dlaczego, ale w Czechach zdawało się być przyjemniej. Zjadamy więc tylko szybkie lody, moczymy głowy w fontannie i pędzimy dalej. Teraz czeka nas bowiem nieco mniej wymagający fragment trasy. Fragment odpoczynku od gór i przewyższeń. W zasadzie to aż do polskiej Bogatyni ma być już spokojniej. Niemieckie wymarłe miasteczka. Cisza, spokój w sobotę. Nawet knajpy nie ma. Możemy iść do kina. Ja pierdzielę, no tu nic nie ma. Straszne to jest, no. Dobra, jakiegoś widza na rogatkach znajdziemy i zrobimy browara w puchy jakieś. Ratuje nas kebab. Kebab w Niemczech. Co? Kto miał takiego? Bo jakże. Bo jakże. No, ale... Szlunkow i Penny Market. Zostało do końca 120 km, ale znaleziony nocleg, ponieważ nóżki już bolą. Myślę, że dobrze będzie dzisiaj sobie przespać się. Od samego początku jedziemy sobie na lajcie, nie? No, ale na 3 dni. Plan był taki, żeby rozbić sobie to na 3 dni, na spokojnie, bez żadnych szaleństw, bez longów. W końcu to długi weekend. Trzeba mieć trochę przyjemności. Więc nocleg znaleziony. Jedni jadą dalej, jedni śpią. Taki jest plan. Piękny to był dzień dzisiaj. Piękny. By takie chopeczki jak były teraz, były do końca, to było super. To można by było jechać. Ale tam jeszcze będą podjazdy. Więc zostawimy sobie je na jutro, bo jutro będzie znowu ładnie. Bez sensu robić je po ciemku. Przynajmniej tym razem. Dzień dobry. 8 godzin spania. 8 godzin spania na wyścigu. Nie wyścig. Ale okazuje się, że tutaj takie osobistości śpią razem z nami. Znacie ten rower? Zaraz zrobimy numer. Wyślemy pozdrowienia. Na górną rurę? Tak, żeby od razu zobaczył, nie? Obok gotiki. Mam nadzieję, że to naprawdę jego rower, że to nie ja się pomyliłam. No to serdeczne pozdrowienia, Konrad, i powodzenia w kilometrach. Widzimy się na mecie. Pięknie, pięknie, nogi świeże, tylko dupka jakaś taka nieświeża.
sensie ugnieciona. Ale dzisiaj ciepełko. Wczoraj na starcie zimno było, a dzisiaj przepięknie. I co? I 110 niecałe kilometrów. Mam nadzieję, że przyjemnych. Na pewno, jestem pewna w zasadzie. Mam nadzieję. Przyjemnych. Teraz trochę po płaskim jeszcze. A potem to, czego nie chciałyśmy jechać w nocy. Czyli jeszcze piękne Izery. Smedawa. Cudo. No to jesteśmy już na traku. Ale... Stacja benzynowa na śniadanie, na drugie śniadanie. Pewnie wczoraj tutaj było oblężenie. Pięknie. Co my tu mamy? Ale miało nie być stacji benzynowych. Zapomniałam. Już ten jeden Orlen pierwszego dnia, no i teraz kanapka, śniadanie, jajko z bekonem. No cóż, mam nadzieję, że może jednak jeszcze jakieś fajne schronisko się dzisiaj trafi na jakieś normalniejsze jedzenie, ale tak o 8 to i stacja benzynowa, dobra. Chociaż miało nie być. Pierwsze kilometry trzeciego dnia mijają szybko. Co ciekawe, jedziemy i w zasadzie nie wiemy, czy w danym momencie jesteśmy w Czechach, Niemczech czy w Polsce. Granice tutaj mocno meandrują. Widokowo to też chyba najmniej atrakcyjny fragment. Na szczęście nie trwa długo. No i wreszcie są i one! Izery! Piękne. Ależ 32 stopnie w cieniu, w słońcu jest 40. Spadło mi GoPro, uchwyt się ułamał, więc teraz będzie trochę dziwna perspektywa, ale tu jest ładnie. No i trochę statystyk. 48 do celu, 60 zrobione. Godzina 11. Pięknie. Góry to jednak to jest to. Średnia 20. 3 godziny jazdy. I zaczynamy podjazd. Izery witają nas znajomymi widokami. To dla takich tras jeżdżę na rowerze. Niestety jednocześnie z zachwytami przychodzą też i podjazdy. Niczym wisienka na torcie czeka na nas podjazd pod Smedawę. Wiem, zabrzmi to dziwnie, ale ja darzę go niebywałą sympatią i zawsze będzie dobrze mi się kojarzył, mimo iż jest niesamowicie długi i niesamowicie wyczerpujący. Jest i Smedawa. Ostatni raz byłam tutaj w środku nocy na Graf Magedonie. Jak robiłam go longiem. I wtedy pamiętam, był niesamowity klimat, bo na tym podjeździe były tylko gdzieś tam w oddali migające czerwone światełka. A jak tu wjechałam, to tylko zobaczyłam budynek. Nawet nie wiedziałam wtedy, gdzie jestem. I potem był niesamowity zjazd. Magiczny. Ależ mamy to. No warto jechać tutaj, jak jest jasno. Ale też na pewno w nocy musiało być super. No i wiecie, co się stało? Jedzenie zniknęło tak szybko, że nie zdążyłam go nagrać.
Ale jest na zdjęciu. Tu wam je pokażę. Pysznie było, prawda? A zostało tylko tyle. Jak tam borówkowy knedlik? Pyszne. Brambory? Pyszne jakoś po tym podjeździe bardziej smakuje. Bardziej? Zawsze smakuje. Ale bardziej. Jeszcze bardziej, no. Zjadłabym 2 takie. Ale już bym następnego podjazdu nie zrobiła. A tu jeszcze 400 metrów przewyższenia będzie. O ile nie kłamią. No jest pięknie. Nie, tu raczej już powinno być dobrze. Piękne. A tu jest instrukcja obsługi, jak się knedliki robi. Ależ to było piękne. Nie chce się jechać. Nie myślcie sobie, podjazd pod Smydawę to jeszcze nie koniec. Trasa Trick Countries nie odpuszcza do samego końca. Co chwilę Garmin sygnalizuje kolejne podjazdy. A nogi już bolą. Na dodatek upał zaczyna dawać się we znaki. 40 stopni w słońcu i tylko na zjazdach czuć nieco ulgi. Oczywiście pod warunkiem, że jedziesz odpowiednio szybko. I wracamy do Polski. Na koniec. Fajna ta końcówka. Taka nie za płaska. Nie za chłodna. O tu. Są tutaj największe Ale czas. Wykorzystałyśmy tą trasę i ten czas No maksa. na 100%. Było tak pięknie, że nie warto było. Widać po waszych minach, że jest szczęście i to co Nie, no pięknie. Teraz mam tak, że czuję niedosyt. Gratulacje. Druga pętla? Jutro. O, ale ten upał Droga dzisiaj... koleżanko Mambo. Pozwolisz, Oczywiście, że zawieszę? to jest niezmierny zawsze Na twych zastrzyk. piersiach, piersi twej. Dziękuję za piękną traskę.